Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Teraz wracamy do kryptoporadnika. Chyba pamiętacie, kto zawsze w kryptoporadniku występuje, a więc Loukas. Loukas dodał audycję dzień wcześniej. Pewnie większość z Was już widziała tę audycję, bo tu już mamy 15 000 wyświetleń, ale dla tych, którzy nie widzieli, a chcieliby zobaczyć w języku polskim, zapraszam na tę audycję. Zawsze dajemy łapę w górę Bobowi. I tutaj powinno być raczej pozytywnie, a przynajmniej racjonalnie, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o Loukasa. Zobaczymy, co się zmieniło. Czy ostatnio zastanawia się nad sprzedażą portfela, czy to swojego portfolio, czy nadal tutaj będzie sobie trzymał te bitcoiny. I'm going to very quickly look at a daily chart. None of you should be focused on the daily chart. I just want to illustrate here. Najpierw sprawdzimy sobie wykres jednodniowy. Nie powinniśmy się skupiać na tym jednodniowym wykresie, Ever since we topped here in June, ale od czerwca, kiedy mieliśmy te prawie $14,000 at around about just shy of the $14,000 range, we have been in a significant downtrend of byliśmy albo jesteśmy cały czas w trendzie spadkowym. more than 50% at this point. From a shorter term cycle perspective, what is very clear here is that we have a series of lower highs that are in I cały czas tworzymy nowe, coraz to niższe szczyty. motion and for the most part lower lows. I tak samo coraz to niższe doły. That is a classic cycle downtrend. I to jest klasyczny trend spadkowy. It's the definition of a downtrend. And for that reason, in the short term, the bias here is to the downside eventually, or at I dlatego, jeżeli chodzi o krótkoterminowość, widzimy tutaj, że some point I firmly and strongly believe that this downtrend will end, will come to its conclusion. I thought it was going to come to a conclusion here in October. wydawało mi się, że będzie po prostu dalej spadkowy. Wydawało mi się, że zakończy się przy 7200. I was not right on that, but again, from a long-term perspective, it's irrelevant. I może nie miałem tutaj racji, ale długoterminowość tej prognozy, którą tutaj mamy, ona tutaj się nie zmienia. It's possible that this here in November becomes the low. Bardzo możliwe, że to, co się wydarzyło w listopadzie, ta najniższa cena 6500, prawie 6400, And the end of this downtrend. But był najniższym punktem. the way the market has responded over the last couple of weeks Bo w jaki sposób market odpowiedział w ostatnich 2 tygodniach, leads me to believe that there is still a significant chance wydaje mi się, że nadal mamy szansę, that we're still going to see lower action for the remainder of December and że zobaczymy coraz to może niższe akcje, possibly into January before we could see an end to this downtrend. zanim odwrócimy trend. Czyli możemy jeszcze delikatnie spaść, zdaniem Loukasa. But flipping to a weekly chart, Ale jeżeli przejdziemy do tego ważniejszego wykresu tygodniowego, again, what we have here is a market that went way too fast, way too quickly. market, który poszedł za szybko, za wysoko, jeżeli chodzi o cenę, Coming out of the 4-year cycle lows, gdzie zakończyliśmy 4-letni cykl, adding a 300% ponad 300%, czyli to samo, o czym mówi Crypto University. Za szybko, niezdrowo, rally, providing or creating too much separation between sort of the, say, the 10-week moving average gdzie pojawiła się za duża różnica pomiędzy 10-tygodniową średnią kończącą and in essence it became a little mini parabola that obviously bursts and i mieliśmy mini parabolę topped and has since now seen the market correct i widzimy, że mamy poważną korektę teraz. in a very significant fashion. Unfortunately, this is just a symptom of where Bitcoin is in its evolution. No i niestety to jest po prostu symptom tego, gdzie Bitcoin znajduje się w tej swojej ewolucji. The volatility levels that we see in something like Bitcoin Zmienność ceny, która jest w Bitcoinie,
go both ways. They cut Idzie tak naprawdę w dwie strony. both ways, and for a hodler, we can't enjoy 300% rallies I dla hodlera tak naprawdę nie możemy cieszyć się 350% naszych zarobków, without bracing ourselves and being prepared for 50% declines. bo powinniśmy być też tutaj uważnie przygotowani na takie spadki, You know, when you've nawet 50%, got volatility of 70 and 80%, gdzie mamy zmienność 70-80%. These types of moves are, in its nature, expected and I takie ruchy w swojej naturze są normalne, jeżeli chodzi o hodlerów. default. So, you know, I always find it interesting when people look for reasons for Bitcoin being down 30 and 40% in any given time frame or up Dlatego zawsze patrzę na powód, dlaczego ludzie tutaj się zastanawiają, dlaczego też Bitcoin spada 30-40%. 50 and 100%. You know, and they point to hacks and they point to distribution and all sorts of reasons I tutaj na to składają się różne czynniki. for the market behaving a certain way. But the reality is that this is a highly speculative market. Ale nie zapominajcie, że to jest bardzo spekulacyjny market. It's driven by its pure speculation. I mamy tutaj tylko spekulacje. And for that reason, we're No to ja się pytam, gdzie jest użyteczność, panie Bobie? going to see, and we'll continue to see in the future, these massive moves to the upside and downside. I zawsze będziemy widzieć takie wzrosty i upadki w cenie Bitcoina. So what's the point then? The point is Także jaki tutaj mamy cały punkt tego wszystkiego? that as a hodler and somebody looking at the investment from a 3 to 4 year time frame, I spojrzymy z perspektywy hodlera, który trzyma Bitcoiny przez 3-4 lata, these intermediate cycles gdzie mamy te średnio długoterminowe cykle, that, you know, that rally by up to 100% and decline by 30 and 40%, które mogą iść do 300-400% w górę i nawet potem mieć spadek 50%, 70%. are really part of the journey. And until we embrace and accept I to jest po prostu część tej gry. the fact that we're going to get these massive swings at I dopiero gdy zaakceptujemy takie ruchy, certain times, now these are probably as big as you're going to see, of course, i to są pewnie jedne z największych ruchów, jakie będziesz widział, but they are still well within, you know, a couple of standard deviations ale nadal one są w tej całej strukturze tego 4-letniego cyklu of expectation. So i tego, czego oczekujemy. we need to be just accepting of this fact Musimy po prostu zaakceptować ten fakt and again focus on the longer term perspective i skupić się na dłuższej terminowości tego, co się tutaj wydarzy and the longer term goal, which i celu, jaki sobie obraliśmy. is a cycle that is in uptrend, a cycle that over the 4 years is more likely to I cyklu, który w 4 lata raczej tutaj będzie w trendzie wzrostowym, rally and move in an uptrend fashion for 3 to 4 of those years, gdzie będziemy poruszać się właśnie w tym fasonie przez 3-4 lata, with the exception that we're going to see these massive counter trend moves gdzie będziemy widzieć też takie korekty, które się zdarzają właśnie teraz, or even corrections in bear markets within a larger 4-year cycle. And if we're not prepared for those types of moves, then jeżeli nie jesteśmy przygotowani na takie ruchy, essentially what happens is co się dzieje dalej? we move from that firm, hollow mindset and we allow the more recent and intermediate price action to influence our decision making. I jeżeli pozwalamy na to, że akcje, które się dzieją na Bitcoinie, te bardziej krótkoterminowe, te spadki mają jakieś znaczenie i pojawiają się myśli, które mogą w jakiś sposób zmienić nasze zdanie. So our decision making and our intentions are on the longer time frame Dlatego powinniśmy się skupić tutaj w decyzjach długoterminowych. and the longer goal, but we end up sort of panicking to a large extent on the more intermediate time frame, losing sight of really what the goal is about. I skupić się też nad tym, jaka długoterminowość naszego celu tutaj jest założona. And I've talked about
many times about position sizing and position sizing. Some people think that in a longer investment thesis that position sizing doesn't matter, but that's not true. I mówiłem też, albo warto też zwrócić uwagę na to, jak duża jest nasza pozycja w długim terminie. Position sizing is absolutely critical on all time frames. Bo to jest krytyczna rzecz, która tutaj się wydarza In all investment. So we wszystkich inwestycjach. another reason why I keep in every single video emphasizing that your position needs to be structured. I dlaczego też mówię w każdym wideo, dlaczego powinniśmy mieć strukturę naszej pozycji, Where you can sleep at night and you're not allowing 30-40% declines in the market. gdzie można spać po nocach, gdy market, powiedzmy, rusza się w przeciwnym kierunku do tego, co sobie założyliśmy, 30-40% korekt, To significantly throw you off your overall thesis and your overall strategy. żeby po prostu takie ruchy nie spowodowały tego, że nagle zmieniasz zdanie. And that's what's happening to many of you right now. I to, co się dzieje w tym momencie dla wielu was, know it is because I know from the questions and the emails, bo widzę po mailach, po pytaniach, które wysyłacie do mnie, the DMs I'm receiving, that people are, not all of you, many of you are firm and strong, but oczywiście nie wszyscy, wielu z was nadal jest tutaj silnych i trzyma się fasonu, many are capitulating ale dużo z was kapituluje and they're selling always at the wrong time. i sprzedają najczęściej w najgorszym czasie. So if your time frame is 3 years out Także jeżeli wasz czas jest na 3 lata do przodu and you're allowing yourself to be influenced by action over a 2 or 3 month period, i jeżeli pozwalasz na to, co się dzieje w 3 miesiące Bitcoina, ruchu Bitcoina, żeby zmienić twój cały plan, then you're essentially going against your thesis, you're going against your process, wtedy tak naprawdę działasz przeciwko swojemu planowi and you're allowing short-term price to dictate i pozwalasz na to, że krótkoterminowość zmienności ceny Bitcoina dyktuje twoje nastawienie. how you trade this. And again, so that's why my allocation overall is 5%. Dlatego moja alokacja wszystkich pieniędzy, jakie posiadam, to jest tylko 5% w Bitcoina. On the hodl standpoint to Jeżeli chodzi o hodl, my wealth, jeżeli chodzi o pieniądze, getting in early obviously helps me. So, you know, I would need to see Bitcoin well below the $4,000 range before my position even goes into the negative. i to, że wszedłem bardzo wcześnie, po prostu działa to na to, że mogę spać spokojnie i dopiero zacznę się drapać po głowie przy cenie $4000 za Bitcoina. But even so, that's something that I've again talked about that I'm prepared to experience. Ale o tym mówię i cały czas do tego się odnoszę. It has not been my expectation. Nie wierzę albo nie myślę, że powinniśmy dojść do $4000, I do not see price falling below sort of the a $6,000 nawet poniżej $6000. range. If it does, Jeżeli to się zdarzy, then I would be seriously concerned wtedy zacznę się poważnie drapać po głowie. with where the 4-year cycle is heading. Gdzie 4-letni cykl będzie, czy ta struktura zostanie zachowana. I would seriously begin to consider that this $14,000 high is the high for the 4-year cycle, and that I wtedy zmienię swoje zdanie, że te $14,000 to był najwyższy tutaj punkt w 4-letnim cyklu. we could be looking at a 3-year, I wouldn't call it, well, it's a bear market. It doesn't necessarily mean straight down, but a 3-year period where we kind of just churn and turn, maybe going down to the $3,000 level. Wtedy kolejne 3 lata, które byśmy byli tutaj, no to byłyby po prostu w tym trendzie spadkowym w granicach 4000. Again and then back up. Again, making it very clear, not my expectation. To nie jest to, co uważam, że się wydarzy, pamiętajcie o tym. But in a sound investment strategy, Ale w strategii, którą powinniście też mieć, all possibilities have to be factored and considered. dokładnie. Dlatego on jest w kryptoporadniku, bo wszystkie fakty powinniśmy brać tutaj pod uwagę. Especially again looking at a market that has such extreme volatility, Bo jesteśmy w markecie, który jest tak zmienny, that is so early in its development. We need to be mindful of that. że po prostu w tym wszystkim, co tutaj się dzieje, musimy zwracać na to uwagę. And by going in
leverage deep by borrowing money to trade or to invest or by putting in an allocation that you cannot handle the downside with is only going to lead to a disaster. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani na te korekty, o których mówił, może to doprowadzić do dużego nieszczęścia. And could lead to a situation where, because you have too big a position, that any sort of move down, let's just say 5,200 or 300 in December, Gdzie na przykład taki spadek w grudniu, jeżeli by się zdarzył Bitcoina do 5200, 5300, or even in, let's just call it January, for example, albo nawet do stycznia, could lead you to experience a significant amount of stress możesz mieć bardzo dużo stresu and dump your position, i rzucić swoją pozycję. thinking that it's all over, Pomyślisz wtedy, że to jest już koniec failed, and it's going back to 2,000 or 3,000. i że idzie z powrotem do 2 albo do 3000. I already see a ton of $3,000 calls and I już widzę na markecie bardzo dużo analiz technicznych, które mówią o tym, że idziemy do 3, charts now proliferating Twitter and all the social media channels. gdzie to się pojawia bardzo często na Twitterze, na wszystkich mediach społecznościowych. That's the nature of a bear market. I to jest natura, po prostu natura Bessy, It turns sentiment to one extreme from the other, gdzie przenosimy się z jednego ekstremum do drugiego. and everybody becomes fearful, and that's typically I każdy zaczyna się tutaj bać. around the time when a market, at least a market in a longer term uptrend, is ready to turn. So don't fall victim to the possibility of puking, selling. Także nie bądź ofiarą tego, że jeżeli spadniesz jeszcze niżej, to możesz po prostu sprzedać w nieodpowiednim momencie. Pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna. Capitulating of positions in this type of situation before the next move and the next market higher or the next sort of trend higher then begins. No i tutaj macie właśnie, że może po prostu być odwrócenie trendu w momencie, kiedy najczęściej wielu z Was pewnie to ma, że sprzedałem, Bitcoin poszedł w górę, albo kupiłem, Bitcoin poszedł w dół. Więc może warto mieć już sprecyzowany swój plan, tak jak ma Bob Loukas. $4000, zaczynam drapać się po głowie. Mój jest przy 6400, gdzie uruchomię Ledgera i zastanowię się, co się dzieje. Oczywiście nie ze wszystkim, ale też mogę się mylić. Też mogę się tutaj mylić i zobaczymy, co tutaj będzie się dziać. Każdy powinien mieć swój plan, osobny plan, a nie taki, jaki ma Bob Loukas. Now, when I first posted a video just 10 months, 11 months ago, I essentially outlined an idea or a thesis that price would stay below this sort of $5,000, $6,000 range for the majority to most of the year. I even said in my first video that it may not even be in 2019. I mówiłem też w ostatnich wideo, w pierwszych tych wideo, które tutaj dodawałem na temat 4-letniego cyklu, że może to nie być case, czyli sprawa, że w 2019 roku osiągniemy tutaj wyższe rejony. That we see a break kind of above this 5800 level, which Że nie wyjdziemy powyżej nawet 5800, was the level that provided some support before breaking down in gdzie to był główny poziom, zanim spadliśmy z 6000 do tych właśnie 3 December of last year. w grudniu ubiegłego roku. I kind of thought that we may take a while to get above that. I wydawało mi się na samym początku, że będzie to dłużej niż mieliśmy tutaj tą sposobność i widzieliśmy, jakie były wystrzały. Of course, I was wrong there. It came up very, very quickly. But Oczywiście się myliłem, także zapisać. Bob Loukas też się myli. my point is that around the $6,000 to $7,000 range by the end of this year was really the overall expectation. I mój pomysł na ten market to był taki, że $6,000 to będzie najwyższa liczba, jaką osiągniemy z Bitcoinem. Based on how Bitcoin Najwyższa cena. has behaved in previous 4-year cycles and its typical structure in those markets. Just looking back here, kind of a similar thing where you have a year of accumulation. I tak samo to się wydarzyło bardzo podobnie w 2015 roku, Consolidation to begin with and accumulation gdzie mieliśmy konsolidację i z mniejszym wyszczałem. before breaking out and beginning the next big bull trend higher. And I think that's just what's going on here. Again, we just went too high, too fast. Także wyszliśmy za wysoko, za daleko And now we have to come back i musimy teraz mieć korektę and revert back to sort of the mean line i zobaczyć, gdzie jest ta nasza ustanowiona cena, najniższa w tym przypadku, before
we can begin to experience that next uptrend higher. I gdzie możemy w końcu wyskoczyć dużo wyżej. Overall, from a structural standpoint, I'm not concerned. My original thinking and thesis for getting in here at a 4-year cycle low still holds perfectly true in my opinion. And with my type of allocation, Na razie to, co sobie założyłem, nadal tutaj jest w tym moim planie, czyli 4-letnim cyklu. I feel absolutely no reason to be panicked or concerned. Nie powinniśmy panikować. At this point, being up still, over, nearly 80-90% from sort of the $4,000 level, and with Bitcoin still up 120% for the year to date. Bo nadal jesteśmy gdzieś w 70-80% tego, co Bitcoin sobą reprezentował na samym początku, nawet więcej, chyba ponad 100% teraz w tym momencie jest. Bitcoin still is one of those funny asset classes where we have a lot of inexperienced traders and investors I pamiętajcie, że w Bitcoinie mamy bardzo dużo niedoświadczonych graczy. in this space, people complaining about a market that's up 130% year to date, Ludzie często narzekają na ten market and all they can see is doom and gloom. i wszystko, co widzą, to tylko, że będą kosmiczne wzrosty. And the bearish scenario with price at 7,400. Albo już tylko drugi typ inwestorów widzą, że tylko spadamy. Just 6 months ago, when price was going through that 7,400 area, Parę miesięcy temu, jak widzieliśmy, jak cena wyskoczyła powyżej $7,000, everybody was excited. każdy był podekscytowany. People were talking about 20,000 by Ludzie już mówili o $20,000 the end of the year, and then so on, and 30,000. i nawet 30. How quickly that narrative changes, I widzimy, jak szybko ta narracja się zmieniła. right? So realize that it's more about sentiment, it's more about Dlatego tu mamy więcej na temat sentymentu how we view the market than it i jak widzimy ten market. is anything else. We're allowing the idea of riches to influence our trading as opposed to focusing on the process and allowing price over time to take care of itself. I pozwalamy cenie na to, żeby zajęła się sobą. If you can concentrate on your process, Jeżeli możesz skoncentrować się nad procesem, concentrate on the goal na celu that we have and allow the market to get up to this point, i pozwolić na to, żeby market doszedł do tego punktu, no to teraz ja zadam wam pytanie, takie na boku, tak po prostu oprócz Boba Loukasa. Czy cel uświęca środki w tym wypadku? Czy zawsze powinniśmy patrzeć na ten cel $300,000, nawet jeżeli widzimy, że Bitcoin spada o to, o czym on przestrzega? Ale chciałbym z drugiej strony płotu zapytać was, czy zawsze powinniśmy patrzeć na cel i trzymać się. Z jednej strony mówi rację, bo jeżeli jest przygotowany na 5%, moim zdaniem, swojego całego kapitału, to go nie interesuje teraz, bo wie, że może te pieniądze stracić. Pewnie od tego to zależy, tak? Ale może też bardzo dużo zyskać. up into the six-figure range within the next 2 or 3 years, you need to be laser focused on how you view the market. Jeżeli ten cel 300,000 czy nawet 6-liczbowej cyfry tutaj jest w założeniach, to musi być troszeczkę leniwy na skutki, jakie się dzieją na markecie. Emotions and your psychology, and stick to your plan I psychologię. to be able to realize that goal. Now, there are no guarantees, zero guarantees in any trading. Także pamiętajcie, że jest zero gwarancji, że dojdziemy do 300, do miliona, do 5 milionów, jak mówi John McAfee ostatnio. Whether this long-term thesis plays out or not, I don't have the answer to that. Także nie mamy na to odpowiedzi, czy na pewno to się zdarzy. All I know is what I've seen in prior cycles and my belief in Bitcoin overall as a revolutionary technology Wiemy, że to jest super rewolucja, technologia, która zmienia świat. a solution for a digital age money. I believe in that firmly, and I wierzę w to. that's why I stay invested, and Dlatego inwestuję. I do not, with what I know today, I do not want to see a situation where price is up at that six-figure range in the next 2 years, and I don't have, and I didn't execute on my plan. That would be the biggest sin, in my opinion. I can handle the market going in a 3-year bear market because I'm positioned. Okej, czyli on mówi tutaj o tym, że nie mógłby sobie wybaczyć, gdyby nagle cena była w 6 cyfrach w kolejnych 2 latach, powiedzmy $1 miliona,
Jest przygotowany na to, że nawet 3 lata kolejne możemy tutaj mieć nudy na rynku, albo trend boczny, albo spadki. To be able to support something like that where it's not going to hurt me, but I will not allow a thesis that I believe in to unfold. I nie wierzę w to, co, albo inaczej, nie boję się w to, co wierzę i nie pozwolę na to, żeby ten plan się zmienił ze względu na takie krótkoterminowe ruchy. For me to not participate in the outcome of something like that. Bo wiem, jakie mogą być tutaj profity z drugiej strony. So this is all about process. It's not about price action necessarily at this Także wszystko tutaj polega na procesie, niekoniecznie na akcji ceny. point. It's just about sticking to your overall goal and I dlatego powinniśmy trzymać się swojego planu. your overall plan and seeing it through. Okay, let's go on to exit strategy here. I teraz porozmawiamy o strategii wyjścia. So exit strategy for me, what that looks like is Jaką mam strategię wyjścia? obviously I want to have a decent position in the event that Bitcoin gets above the $100,000 range. Jeżeli Bitcoin by poszedł powyżej $100,000, będę miał oczywiście dużą pozycję By the, say, late 2020 or w późnym 2020 roku, into the 2021 2021. period. That's my overall objective. That's To jest to, co sobie zakładam na dłuższy okres. my thesis here. So I want to be positioned to be able to take advantage of that outcome. I chcę być w takiej pozycji, w której będę mógł mieć tutaj przewagę nad tym, co tutaj się wydarzy. Doesn't mean though that I'll just let everything ride all the way up. Oczywiście nie wszystko będzie trzymane przeze mnie z mojej pozycji na samej górze, do dojścia do tych granicy, tych cen. As the market goes higher Jeżeli market będzie szedł wyżej, and gets into or above the $20,000 range and gdzie dojdziemy do $20,000, beyond, I want to look for some opportunity to begin to take some off the table. i zacznę wtedy już tutaj brać swoje profity ze stołu. Knowing that I'm possibly giving up some future gains if indeed it gets up to that, you know, $120,000, $150,000 to $200,000 range. Wiedząc to, że możemy mieć sposobność tego, że Bitcoin będzie w granicach $150,000-$200,000, That I'm hoping for. And I'm doing that purposely nad którym mam nadzieję, że tak się zdarzy. because I want to be able to hold firmly and strongly on a position Bo chcę trzymać się kurczowo mojej pozycji, without feeling the need to sell or panic on bez paniki, bez potrzeby sprzedaży, a 20 or 30% correction gdzie mamy 20-30% korekty, that will inevitably come throughout that process going up która zawsze będzie się pojawiać w tym procesie, gdy idziemy z tą ceną wyżej. up to that sort of big $6-figure range. When you're holding Gdzie jeżeli nawet dojdziemy do 6 cyfr, it's the same in reverse. You're experiencing pain here potentially as the market corrects by 50%. i tak samo to działa w przeciwnym kierunku, gdzie widzimy teraz właśnie te straty, korekty 50%. As the market goes up and your position doubles and triples I jeżeli market idzie wyżej i twoja pozycja się podwaja, and quadruples and then eventually goes into sort of a 10x situation, gdzie potem idziemy do 10-krotności pozycji, the gains become something that begins to overwhelm you, and it's a difficult thing profit wtedy zaczyna cię po prostu przerastać. to express if you haven't gone through it in the past. But it's almost harder to hold big gaining positions, holding those profits I jest ciężko też trzymać takie duże profity, duże pozycje, higher as it is holding on to a loser. Most people can hold on to losers Bardzo dużo osób może na przykład trzymać swoich pozycji straconych, longer than they can hold on to winners. ale dużo dłużej mogą właśnie ci na straconej pozycji trzymać niż na tej, którzy wygrali albo mają tą pozycję podwojoną. No, dajcie znać, czy macie podobne. Mam tutaj pytanie, bo skoro Bitcoin doszedł do $20,000, słyszeliśmy, ale to było pewnie, gdzie nowe osoby się pojawiły bardzo dużo i bardzo dużo osób ma do siebie do zarzucenia, że po prostu nie sprzedało na czas, w owym czasie, w styczniu 2018 czy grudniu 2017. Teraz pytanie, czy Bob Loukas mówi tutaj dobrze na ten temat, że faktycznie, jeżeli zobaczymy nasze
naszą podwojoną pozycję, to od razu będziemy sprzedawać? Czy będziemy jeszcze trzymać? Czy warto mieć tutaj też strategię? Dajcie znać. And I want to be able to take profit on the way up to allow me to ride the 20 and 30 and maybe even 40% corrections. Ja chcę być tutaj w takiej pozycji, gdzie te korekty 20-30% nie zmienią mojego zdania. We'll see as we go up. If you recall the prior bull market, we had 30% corrections. I w poprzednim bull markecie albo hoście mieliśmy takie korekty 20, 30, 40 nawet procentowe. Often along the way. And I know many who were in that space at that time couldn't handle these corrections. I wielu tutaj się zgodzę, jeżeli występowała korekta nagle, no to nagle wszyscy zaczynali sprzedawać swoje pozycje, bo już myśleli, że idzie jeszcze niżej. Thinking that, they held on, they had so much paper profit in their portfolio that when they saw a 30% correction, they were concerned that was the major top for. I za każdym razem, kiedy widzieli taką korektę 30%, widzieli na papierze, że faktycznie mają tutaj piękną pozycję i nagle pojawia się korekta i sprzedają, bo myślą, że to jest najwyższy wierzchołek. The move and they sold Najwyższa cena. at those drops. I sprzedają wtedy na tych korektach. And we need to see the market reverse. I wtedy widzimy odwrócenie trendu. And then what they ended up doing is because they reduced their allocation significantly and then realized that it was not the end of the move, they bought back significantly higher. I potem kupują, bo widzą, że to nie była najniższa cena, albo powiedzmy odwrócenie trendu w korektę i to było all time high lokalny, nie. I idzie dalej pozycja i dokupują już na stracie, czyli wyżej niż sprzedali. And then what that ended up doing was dramatically increasing their average cost of Bitcoin. I średnia zakupowa wtedy się zmienia. Which essentially took away future profits. So I want to avoid doing that Dlatego ja chcę nie podążać tym właśnie kierunkiem. by taking profits at certain points. Now, not an extreme amount, but enough where I feel as if I can get my initial capital back, and then as the market goes higher. I chcę dojść najpierw do tego pierwszego punktu, gdzie sprzedam Bitcoin, żeby dostać swoją pozycję, którą wszedłem, czyli odzyskać tę pozycję. Taking some profit away and reallocating, because again, 5% of wealth here, if Bitcoin doubles. Bo dla mnie, jeżeli 5% tutaj wrzuciłem i Bitcoin się podwaja, And then goes into, a 5x and a 10x albo gdzie idzie na 5-krotność czy 10-krotność ceny, w której zainwestowałem. situation. So for example, at 40,000, we're looking at a 10x. Także przy $40,000 patrzymy na 10-krotność. A 10x now from initial allocation, it's now a significantly larger percentage of my overall wealth. I wtedy ta 5%, który miałem, to jest już duża pozycja mojego całego bogactwa, które mam. To było 5%, ale jeżeli coś idzie o powiedzmy 10-krotnie, no to wtedy wiadomo, że te 5% się zwiększa. And that becomes, again, difficult to manage for that reason. So I want to begin to trim and take profits, but not on a 20 or 30% decline. Dlatego wtedy będę po prostu brał profity też na tych wzrostach. I want to start taking those at the peaks. So I want to start taking those at spikes in the market I będę chciał brać na tych lokalnych szczytach. as it goes higher. Now, from a predetermined level, initially when I started out here earlier in the year, I had a price target of 18,000. I jeżeli chodzi o takie zamierzone kierunki sprzedażowe, które sobie założyłem zanim tutaj wszedłem, gdzie ten plan się pojawił, pierwszy był przy $18,000. For the first sell. That has now moved up to 28,000. Teraz przeniosłem to na $28,000. And the reason for that is, as we moved up significantly to this $14,000 Dlatego to zrobiłem tak, bo po tym jak poszliśmy do 14,000 prawie dolarów range and pulled back, i mieliśmy tą korektę, if we now go back above this $14,000 range teraz jeżeli wyjdziemy powyżej tych $14,000, and continue higher, then I'm fairly confident jestem w miarę pewny, that the long-term narrative going up to a six-figure range is right gdzie narracja tutaj pójdzie już, że idziemy do $1 miliona and is real. I don't see a situation where we go back above sort of
14,000, but then fail to break above 20. I nie widzę sytuacji, gdzie byśmy wyszli powyżej $14,000, ale nie poradzili sobie z $20,000. Tutaj już jest różnica pomiędzy Crypto University a Bobem Loukasem. Bo wcześniej chyba też pamiętam, że właśnie mówił, że powinna się odbić ta cena od $20,000 i zejść niżej, Bob Loukas. Crypto University uważa tak nadal. A tutaj mamy, że już będzie czekał do 28,000. Czy to jest dobre? Dajcie znać. Based on where this is at. So this is either a major top in play and we're going to have a 2 or 3 year bear market and we'll have to deal with that, or we're going and we're going to continue on as I expect. So I want to move up that level to the $28,000 range. Także przenoszę ten poziom do $28,000. Knowing that that's well short of my goal. Wiem, że to jest dużo niższe niż mój zamierzony, ten końcowy cel, But it's taking some off the table. ale chcę wtedy wziąć troszeczkę ze stołu. Right? And at $28,000, taking say 5 Bitcoin off the table. Na przykład przy $28,000 bym chciał wziąć 5 bitcoinów ze stołu. From the 30 that I have allocated to this. Z 30, które mam w pozycji. Will make me feel confident in holding the rest of the position as it goes higher. I wtedy byłbym pewny, albo bardziej pewny tego, że będę trzymał stabilnie tak samo, jeżeli Bitcoin idzie wyżej. From then on, though, it's not going to be as arbitrary as a certain price target. I później dalej to nie będzie już tak arbitralnie jak do tej pory, że ustalę jakieś ceny. Probably just be looking at the market and getting a sense for how I feel, where it is in timing from a 4-year standpoint, how much longer do I think this market has. But I probably would then look towards a $56,000 range. Potem będę patrzył na cenę granicy $56,000. In that range at least, for possibly the second sell and taking some more off the table at that point. Because 56,000 or 55,000 at some level there, it represents roughly a 1 trillion market capitalization. Bo ten poziom reprezentuje 1 bilion market cap Bitcoina. For Bitcoin. And I think that's going to be a significant number. I to będzie ważny numer. And at that point, it's also possible that we could be looking at a cycle that just doesn't do anywhere near the type of gains that the prior cycles did, but a $50,000 level is still a significant amount of money. Bo może tak się nie zdarzy, że dojdziemy do tylu, ale 50-56 tysięcy to jest ważny czynnik ceny, To take off a table here. żeby wziąć kolejną część ze stołu. But knowing that, for whatever reason, we just don't get a 6-figure peak in this 4-year cycle. So again, I'm protecting myself from a situation where the market peaks much earlier than I think and then begins a real bear market quickly, leaving me in a position where I can't sell, worried that I'm selling on a drop or a 30% capitulation, but the market keeps going lower. Bo wtedy, jeżeli będę sprzedawał w takich warunkach, no to kolejna korekta też nie będzie powodować tego, że nagle też będę zmieniał zdanie. So I don't want to be in a paper profit situation where I'm up 10x on my position and then watch it just fade and fade and fade. Bo nie chcę być też w pozycji, gdzie mam 10-krotność swoich zainwestowanych pieniędzy i nagle widzę, że cena spada. Month after month. By taking some profit at certain predetermined level. Dlatego chcemy mieć jakieś profity wzięte ze stołu dużo wcześniej. I'm banking and I'm reallocating my wealth. I wtedy oczywiście wchodzę na fiaty i przenoszę swoją wartość czy aktywa na zupełnie inny rynek. To się nazywa dywersyfikacja. Into other endeavors. And I feel confident and comfortable in my position at that I wtedy czuję się bezpiecznie. point, okay? But from that point on, I would say the second sell, let's just call it the $55,000, $56,000 range. At that point, I'll probably then go into more of a technical view on when to exit the market. I potem już będę dalej pewnie dodawał wideo, czy mówił o tym, bo bardziej podejdę od technicznego punktu do tego, jak zachowuje się market przy 55 tysiącach. So looking for other, and we'll cover that in the future. And Także będę o tym mówił w przyszłości. it's going to be a long way away from today, but looking more at rate of change in price, standard deviation type moves, or where it is on a weekly level. Także to będzie spowodowane analizą techniczną. Dobra, mamy tutaj wszystko powiedziane od strony Boba Loukasa. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. Oczywiście zadałem parę pytań, mam nadzieję, że pamiętacie je. I
Zobaczymy, czy Bitcoin faktycznie w 2023 nie będzie ta pesymistyczna najpierw wersja, że 3 lata idziemy w bezce do końca tego 4-letniego cyklu, czy zupełnie inaczej w przyszłym roku albo po halvingu idziemy już 20, 30, 100 tysięcy dolarów. Dajcie znać. Wy tutaj możecie komentować i o to tutaj chodzi, żebyśmy wszyscy sobie pomagali. Życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.